Węgrzy oczami Polaków. O skłócaniu narodów. Czy przyjaźń i trwała współpraca między narodami jest możliwa? Tak, gdy mimo ewidentnych różnic poglądów możemy zawsze porozmawiać w sposób szczery, otwarty, ze wzajemnym zrozumieniem różnic motywacji i sposobu myślenia. Co drugi Polak nadal uważa, że Węgrzy są do nas przyjaźnie nastawieni, a co czwarty z nas chętnie widziałby Węgra jako współmałżonka. Jednocześnie tylko 1 na 7 Polaków chciałby rozszerzenia naszych ogólnych stosunków z Węgrami. A są rzeczy, które warto znać. Kiedy w 1920 roku Anglia i dokerzy zgermanizowanego Gdańska uniemożliwili przyładunek przeznaczonej dla Polski broni, to właśnie Węgrzy wysłali nam amunicję, bez której nie wygralibyśmy bitwy z bolszewikami. Z wieży kościoła mariackiego w Krakowie codziennie słuchamy węgierskiej melodii granej o świcie. Hojnol, czyli hejnał. Od czasów węgierskiej odsieczy Belgradu 1456 z woli papieża Kaliksta III w każde południe biją w naszych kościołach dzwony. Niewiele o Węgrzech wiemy. Co trzeci Polak był tam na wakacjach, ale już tylko co 30 ma prywatnie węgierskiego znajomego. Innymi słowy, polegamy raczej na przekazach medialnych niż na doświadczeniu, a te można łatwo zmanipulować, oszukując tych, którzy nie znają rzeczywistości, a nie mogą lub nie chcą poświęcić wystarczająco dużo energii na poznanie faktów. Atak propagandowy na Węgry nie mógłby mieć miejsca, gdyby Węgrzy nie podkreślali własnej tożsamości, gdyby nie wykazali się oporem i uporem wobec brukselskiej biurokracji. Podobno błędem premiera Orbana jest stawianie na pierwszym miejscu narodowych interesów Węgier, a nie unijnych zakusów wobec państw Europy. Teoria i praktyka formułowania prawa danego kraju przez jego mieszkańców w ich własnym języku, a nie przez obcokrajowców, jest przecież bardzo słuszna, a mogłaby być złym przykładem dla innych krajów już ostatecznie zdominowanych ideologicznie. Często można usłyszeć pogląd, że na Węgrzech panuje dyktatura i nie ma wolności prasy. A w rzeczywistości partia rządząca już po raz 4 została wybrana w demokratycznych, powszechnych wyborach, uzyskując w parlamencie znaczną większość 2/3 głosów, a Fidesz nadal cieszy się 70% poparciem, czyli taką większością konstytucyjną, której nie ma żadna inna partia w Europie. Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową jest prawnie zabroniona. W myśl przepisów prawa homofobiczne przestępstwa z użyciem przemocy podlegają tak samo surowym karom, jak przestępstwa na tle rasowym. Pary tej samej płci mogą żyć w zarejestrowanym związku partnerskim z podobnymi do małżeństw prawami i obowiązkami. Chociaż pewna przewaga prorządowych mediów nad opozycyjnymi niezależnymi podmiotami prasowymi jest czasami publicznie przyznawana nawet przez partię rządzącą, to wolność słowa i wyrażania opinii w prasie nie jest na Węgrzech zagrożona. Tożsamość stanowi poważny problem dla zachodniego liberalizmu. Tożsamość jest pojęciem cenionym przez Węgrów, podobnie zresztą jak ich trudny język ojczysty. Węgrem jest ten, kto mówi po węgiersku i nie chce kulturowej i politycznej unifikacji Europy. Tożsamość to trudna sprawa, raz utracona jest nie do odbudowania. W wyniku traktatu pokojowego z Trianon na Węgrzech nie ma znaczących mniejszości narodowych, podobnie jak w Polsce, na mocy postanowień konferencji poczdamskiej. Twierdzenie, że traktat graniczny z 1920 roku jest obecnie kwestionowany przez Węgrów, jest tak samo bezsensowne i bezpodstawne, jak twierdzenie, że Polska rości sobie prawa do części Białorusi, Litwy i Ukrainy. Każdy uznałby to za absurdalne. Dziś tzw. kult Trianon jest w zasadzie symbolem jedności i walki o podstawowe prawa człowieka,
takie jak używanie języka czy szacunek dla hymnu narodowego. Węgry od dziesięcioleci walczą tylko o to, by prawa obywatelskie przedstawicieli mniejszości nie były ograniczane i łamane. Sukcesy Grupy Wyszehradzkiej nie wszystkim się podobają. Nie jest tajemnicą, że strategiczna współpraca między krajami Europy Środkowej niekoniecznie leży w interesie Berlina czy Paryża, ale też i Moskwy. Z punktu widzenia europejskich mocarstw najwygodniej byłoby, gdyby takie państwa jak Polska, Węgry, Czechy i Słowacja były po prostu rynkami zbytu, krajami tranzytowymi, dostawcami taniej siły roboczej, którym można narzucić także wprost niekorzystne dla nich regulacje pod przykrywką pięknie brzmiących haseł: demokracja, wolność słowa, niezależność sądownictwa, ochrona środowiska, ograniczając ich rozwój gospodarczy i zmieniając ich modele kulturowe. Te wielkie hasła wydają się być narzędziami służącymi interesom zachodnich mocarstw. Źle się mówi o Węgrzech, jakoby nie pomagały Ukrainie. Według danych ONZ od wybuchu regularnej wojny do maja 2023 roku na Węgry przybyło 3 877 500 osób. Chociaż większość z nich wróciła lub pojechała dalej, Węgry zapewniły bezpieczne schronienie wszystkim, którzy się o nie zwrócili, i wciąż goszczą u siebie ponad 100 000 Ukraińców, którzy korzystają z pełnej i bezpłatnej opieki edukacyjno-socjalno-medycznej. A że Węgrzy nie dostarczają broni, to tak jak Austria, im się tego nie wytyka. Wprawdzie Węgry nie poparły, ale też nie utrudniały rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, podobnie jak też nie kontestowały woli wsparcia nadzwyczajnego pakietu pomocowego dla Ukrainy, a jedynie sposób kontroli wydatkowanych z niego środków. Ponadto Węgry głosowały również za wszystkimi pakietami sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji i oprócz dostaw broni i sprzętu wojskowego intensywnie wspierały Ukrainę, udzielając uchodźcom z Ukrainy największej w dziejach państwa pomocy humanitarnej, w tym lecząc w swoich szpitalach ukraińskich żołnierzy. Badania opinii publicznej pokazują, że w ciągu ostatnich 3 lat liczba Polaków przekonanych o korupcji na Węgrzech wzrosła 4-krotnie, podczas gdy wiara w demokrację i poszanowanie praw człowieka na Węgrzech spadła o połowę. Pozytywne postrzeganie Węgier dwukrotnie spadło i o tyle mniej osób chce tam wypoczywać. Skąd się bierze taka ocena? Jednocześnie, wbrew tym przekonaniom, liczba pracujących na Węgrzech Polaków uległa potrojeniu. To chyba nie wyraz lęku. To nas należałoby się chyba bać. Co 4. Polak chce wykluczenia Węgier z Unii Europejskiej, a 2/3 z nas zarzuca Węgrom, że mają o nas złe zdanie. Opinia publiczna łatwo ulega rozpowszechnianej przez media dezinformacji, ale prawie połowa respondentów uważa, że nic się nie zmieniło. Zdrowy rozsądek ma szansę zwyciężyć. Miejmy nadzieję, że moda na oczernianie Węgier okaże się równie chwilowa, co błędna, gdyż służy tylko obcym celom, jak życie na kredyt. Tymczasem ważniejsza jest trwała przyjaźń. Świat bez przyjaciół jest bardziej niebezpieczny niż świat bez pieniędzy. A Węgry na szczęście są wciąż silne duchem.